Dzień dobry wszystkim. Niedawno jeden ze słuchaczy przedstawił mi pomysł, by zrobić małą serię odcinków o runach. Wziąłam to od razu na warsztat i tak powstał ten odcinek. Pewnie niewielu z Was wie, skąd tak naprawdę pochodzą runy. Otóż są to znaki alfabetu, który został wyparty przez nasz aktualny łaciński, a był w użytku plemion germańskich. Stąd archeolodzy znaleźli wiele zapisów runicznych na prozaicznych przedmiotach, od Danii, Skandynawii, Szkocji i Norwegii, aż po naszą rodzimą Polskę. Runami nazywa się także inne pisma, ale będziemy się dziś skupiać tylko na tych najpowszechniej znanych germańskich. Właśnie tutaj należy odwołać się do mitologii, według której to sam Odyn podarował ludzkości runy, które były w zastosowaniu do mniej więcej 1000 roku naszej ery, choć nieco dłużej były użytkowane w Szwecji. Pierwszą runą jest fechu, która przynosi bogactwo, nie tylko to materialne, ale i duchowe. Jest idealna, jeśli ktoś chce przyciągnąć do siebie powodzenie oraz wszelki dobrobyt. Nie ma w niej jednak nic ze skąpstwa, wręcz przeciwnie, pomaga dzielić się tym, co już mamy, niezależnie czy jest to pieniądz, czy miłość. Jeśli ktoś ma już wiele i nie ma na co narzekać, to fechu i tak będzie dobrym pomysłem, gdyż pomoże ochronić to, co już się ma. Gdy jednak spojrzymy na emocjonalną część tej runy, to możemy pojąć, że można za jej mocą pozyskać urodzaj, a nawet dosłownie płodność, zaś intelektualnie obdarzy nas mądrością. Kolejną runą jest Urus. W kartach prezentowana jako silny bawół, przedstawia on także zdrowie i odwagę. Jeśli potrzeba Ci sił życiowych, więcej witalności czy wigoru, to warto rozważyć noszenie z sobą tej runy. Odnosi się to także do osób niedomagających lub w trakcie zmagań z chorobą, czy w ciężkich momentach życia, gdzie potrzeba pewności siebie i mocy, by stawić czoła przeciwnościom losu. Urus pomoże nie tylko stanąć na nogi, ale i walczyć o swoje, nawet jeśli będzie to dotyczyć ciężkich relacji. Turizas jest zdecydowanie dobrym symbolem, jeśli żyjemy wśród wielu ludzi lub mamy problemy w swoim życiu. Dodaje nam wtedy sił oraz mocy, by je pokonywać. Jej działanie można przyrównać także do tarczy, która nas ochroni w potrzebie, zarówno ze strony fizycznej, jak i mentalnej. Jeżeli żyje się pod czyjeś dyktando, to sprawi, że się wyzwolimy i zaczniemy żyć tak, jak chcemy. Dzięki niej można poczuć bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach oraz dostrzec nowe okazje, pozwalając zaradnie iść przez życie. Jako że Turizas jest najsilniejszą runą obronną, należy jej używać tylko w momentach, gdy naprawdę jest potrzebna. Następną runą, której znaczenie chcę Wam przybliżyć, jest Ansus. Idealna dla artystycznych dusz i empirycznych osób. Jeśli cierpisz na brak weny, natchnienia, to koniecznie powinieneś się w nią uzbroić, ponieważ za jej sprawą wszelki artyzm zacznie wylewać się z człowieka niczym potok. Symbol ten będzie użyteczny także w takich momentach naszej egzystencji, gdzie potrzebna będzie kreatywność lub fantazja, bądź gdy trzeba będzie ubrać myśli w słowa. Małą grupą docelową Ansus są osoby pracujące z ludźmi oraz właściciele firm, gdyż ochroni przed tymi, którzy mają nieszczere i niedobre intencje, a ponadto doda takiej pasji, że nikt nie będzie się jej mógł oprzeć. Dodatkowym jej działaniem jest pokonywanie nieśmiałości, lęków czy obaw, ale wspomoże nas także w osiągnięciu swoich obranych celów, gdy już brak nam będzie wiary i nadziei. Należy pamiętać, że ta runa wnosi także w nasze życie powiew świeżości, dodając potrzebnego animuszu, by wyjść z punktu, w którym utknęliśmy. Nadszedł czas na przedstawienie Rajdo, reprezentowaną niejednokrotnie jako koło, ponieważ jej główne przesłanie to ruch, podróż, rozwój i zmiany. Gdy się nie wie, czego się chce, dokąd się zmierza, to ona właśnie pomoże zajrzeć do wnętrza, znaleźć odpowiedzi i wskazać odpowiednią drogę. Za jej sprawą możemy odnaleźć w sobie siły do rozkwitu, dążenia do sukcesu lub samokontroli. Poza tym powinna znajdować się u boku każdego podróżnika. Należy pamiętać, że ów runa ma w sobie moc niesienia zmian, w ten sposób wyrywając nas z życiowego zastoju, stagnacji i dodając potrzebnego animuszu, by wprowadzić do swojego życia coś nowego. Jedną z najważniejszych kwestii w życiu każdego jest szczęście i miłość. Właśnie to jest uosabiane przez runę Gebo. Nosząc ją przy sobie sprawimy, że poczujemy szczerą, bezinteresowną miłość, pełną troski, zrozumienia oraz harmonii, a w zamian otrzymamy to samo i jeszcze więcej.
Z jej wsparciem osoby samotne mogą odnaleźć prawdziwe uczucie niezmącone niższymi wibracjami. Niemniej jednak da ona nam także poczucie stabilizacji emocjonalnej. Tak więc sprawdzi się u osób mających problemy z równowagą uczuciową, stając się kotwicą. Co ważniejsze, jeśli jest się osobą hojną z natury, to każdy dobry gest powróci ze zdwojoną siłą, a jeśli ma się z tym problem, to Gebo pomoże otworzyć się na przyjemność płynącą z dawania. Runa Kenas połączona jest z rozwojem, czy to w sferze duchowej, nauki lub pracy. Pomoże zdobywać wyższe poziomy, wiedzę oraz wykonywać swoje obowiązki zawodowe w taki sposób, by być za nie dostrzeżonym. Z tego powodu jest zwana runą nauczycieli oraz uczniów, bo sprzyja nie tylko wcześniej wymienionym celom, ale i wpływa pozytywnie na kreatywność, dodając pasji do działania oraz budząc w nas wenę twórczą, potrzebną przy wielu projektach. Kenas zmieni także nastawienie do owych obowiązków, sprawiając, że będzie się do nich podchodzić z większym zapałem i entuzjazmem. W związku z tym zaleciłabym ją wszystkim tym, którzy są wypaleni zawodowo, odczuwają monotonię lub popadli w stany depresyjne. Jeżeli chodzi o jej wpływ na uczuciową sferę życia, to zdecydowanie ją pobudza. Jako że runa ta jest przyporządkowana żywiołowi ognia, może na nowo takowy rozpalić w związku. Jako ciekawostkę dodam, że Kenas jest amuletem ochronnym strażaków, chroniąc ich przed pożarami. Jeśli w życiu brakuje Ci szczęścia, satysfakcji i sukcesów, to być może właśnie Wunio rozwiąże Twoje problemy, doładowując pozytywną energią i mocą potrzebną, by to wszystko osiągnąć. Zarazem za jej sprawą pojawią się w życiu osoby z dobrymi intencjami, ochraniając przed najzwyklejszymi w świecie wampirami energetycznymi. W sferze uczuciowej można poczuć ciepło we wszelkiego rodzaju relacjach, tych osobistych, jak i rodzinnych, uwalniając od powierzchowności w kontaktach międzyludzkich. Wunio można także potraktować jako powiew świeżości w momentach, gdy czujemy się ciągnięci w dół, a świat wokoło nas wydaje się być już nie taki kolorowy. Na dziś to już wszystko. Klasycznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka i zapraszam do dalszych 2 części o runach. No i oczywiście będę Wam wdzięczna za lajki, które dodadzą mi animuszu do dalszego działania.